Cześć, witam Was w tych naprawdę fajnych okolicznościach przyrody. Dzisiaj zajmę się tematem hamulców. V-breki czy tarczówki. Jakie hamulce wybrać? Zadajecie mi naprawdę sporo pytań, chcąc kupić nowy rower. Jakie właśnie hamulce zastosować w rowerze? Zacznijmy od tego, że w rowerach górskich powyżej 2000 zł tak naprawdę są już tylko hamulce tarczowe. V-breków praktycznie nie ma. W rowerach szosowych, gdzie nie ma V-breków, są hamulce deszczękowe Dual Pivot. Hamulce tarczowe powoli się pojawiają, ale nadal jeszcze te szczękowe dominują. W rowerach crossowych, trekkingowych jest to różnie. Można naprawdę kupić rower za 7000 zł z V-brekami, można kupić rower za 1500 z tarczówkami. Jest jeszcze duża dowolność do wyboru, do koloru. Jakie są wady i zalety obu rodzajów hamulców? Hamulce typu V-brek. Bardzo proste w budowie, dwa ramiona, klocki, linka, klamka i to w zasadzie wszystko. Są lekkie, nie są jakieś szczególnie drogie. Hamulce tarczowe są o wiele bardziej skomplikowane. Mamy tarczę, mamy zacisk, tam są jeszcze klocki, do tego idzie linka w prostszych hamulcach. W tych porządniejszych hamulcach jest płyn hamulcowy i klamka, która tym wszystkim zawiaduje. Jest to jednak bardziej skomplikowane. Hamulce tarczowe są cięższe od V-breków i do tego zasadniczo droższe. Nie wszystkie, ale te powiedzmy porządniejsze modele są droższe od V-breków. Hamulce tarczowe są droższe, ale za to hamują lepiej, zwłaszcza w gorszych warunkach pogodowych. Tarcza znajduje się dużo wyżej nad ziemią niż obręcz, dzięki temu dociera do niej mniej błota, mniej wody, jest po prostu czystsza, a w hamulcach V-brek, gdzie hamujemy o obręcz, obręcz brudzi się od ziemi tak naprawdę bardzo szybko. W hamulcach tarczowych, których zastosowano płyn hamulcowy, czyli budowę mają dość zbliżoną do hamulców w samochodzie, mamy bardzo łatwą modulację. Ten hamulec o wiele łatwiej wyczuć, o wiele łatwiej dozować siłę hamowania i o wiele szybciej reaguje na polecenia, które będziemy wydawać ręką. W V-brekach jest troszeczkę gorzej z tego względu, że mamy linkę, która po pierwsze sama w sobie się rozciąga. Oprócz tego, że my ją ciągniemy, ona sama ma pewną rozciągliwość. Dzięki temu hamowanie przebiega troszeczkę wolniej i troszeczkę trudniej tą siłę dozować. I niekwestionowaną zaletą hamulców tarczowych jest to, że nie zużywają obręczy. Wymieniamy po prostu tarczę, kiedy się zetrze i już. V-breki hamując ścierają obręcz, która w pewnym momencie robi się na tyle cienka, że jest po prostu do wyrzucenia. Trzeba wymienić albo obręcz, albo koło. To po prostu prowadzi do większych kosztów niż wymiana samej tarczy w hamulcu tarczowym. Ok, czyli wychodziłoby na to, że hamulce tarczowe są lepsze od V-breków. A nie jest tak w każdym przypadku. Są hamulce i są hamulce. Droższe hamulce V-brek i tak będą lepsze niż jakieś tanie, prościutkie hamulce tarczowe. Zwłaszcza przestrzegałbym przed kupowaniem roweru mniej więcej poniżej 1500 zł z hamulcami tarczowymi. Zazwyczaj dzieje się to tak, że jeżeli mamy dwa rowery w tej samej cenie, jeden ma tarczówki, drugi ma V-breki, to ten, który będzie miał tarczówki, będzie miał troszeczkę gorsze wyposażenie. Gdzieś producent będzie musiał sobie odbić tą po prostu różnicę w cenie. Wtedy ja przynajmniej osobiście wybrałbym rower, który będzie miał lepszy osprzęt, a po prostu V-breki, które wcale i tak takie złe nie są. Na koniec jeszcze dwa zdania o hamulcach tarczowych. Na rynku mamy dwa rodzaje. Hamulce hydrauliczne, gdzie mamy płyn hamulcowy i hamulce mechaniczne, gdzie jest linka. Ja bardziej skłaniałbym się ku hamulcom hydraulicznym. Według mnie mają lepszą modulację, troszeczkę większą siłę hamowania i jednak są po prostu lepiej zrobione. Hamulce mechaniczne, oprócz kilku modeli Avida, które tutaj na dole Wam wypiszę, to nie są jakieś specjalnej jakości. Z tego co zauważyłem, producenci raczej do niższych modeli wkładają hamulce mechaniczne i nawet w rowerach szosowych najczęściej są już hamulce hydrauliczne i ja myślę, że tak naprawdę tylko te hamulce zostaną na rynku, bo są po prostu lepsze. Ok, znacie już wady i zalety obu rozwiązań. Które wybrać? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Niedługo i tak nie będzie wyboru, bo i tak wszystkie będą tarczowe. Ja w tym momencie jeżdżę na hamulcach V-brek. Bardziej mi się wizualnie podobają, tak po prostu lżej wyglądają, pasują do mojego roweru lepiej. Nie jeżdżę też w jakichś kiepskich warunkach pogodowych, czy po prostu w ciężkich warunkach, żebym potrzebował tarczówek, ale myślę, że za kilka lat, jeżeli będę wymieniał rower, to i tak wymienię na rower z tarczówkami. Teraz Wy jeszcze napiszcie w komentarzach, jakich hamulców używacie, czy się sprawdzają, czy wymienilibyście może je na inne, a ja kończę. Dzięki, trzymajcie się, hej!